To wygrywanie! Nazywam się Tomek Karelus. W projekcie Harnaś byłem reżyserem. Ale pięknie wygrywamy. Na swej długoletniej drodze miał różne sposoby realizacji. Zaczęliśmy od animacji czysto 3D, potem przeszliśmy przez zdjęcia, które łączyły rzeczywiste ujęcia nakręcone w górach z animacją 3D. Też praca przy samym projekcie była cudowna, bo to był bardzo fajny zespół ludzi, a same reklamy były czymś nowym na rynku i nie było tak dużo reklam wtedy z tak barwną postacią i tak rozbudowanym światem i w pełni animowanym 3D, co było pewną namiastką filmów animowanych. To taka krótka forma, ale trzeba było ją traktować bardzo, bardzo poważnie. Tomasz Karelus od zawsze był reżyserem animacji Harnasia, w związku z tym klient miał ogromne zaufanie. To była bardzo przyjemna współpraca. Fantastyczny Kuba Kubicki, który jest zawsze wszędzie, o każdej porze dostępny. Poszliśmy zupełnie w pełni animowaną wersją Harnasia z wielu jakby powodów, chociażby tego, że mieliśmy dużo postaci animowanych, w związku z tym, żeby ogarnąć lepiej jakby całość projektu, trzeba było się zdecydować na animację 3D w pełni. Trzeba było przenieść Animatic 2D na Animatic 3D właściwie bez dotykania go specjalnie, ze względu na to, że Animatic 2D przeszedł przez szereg badań konsumenckich. Modele do tego ostatniego filmu powstawały od podstaw, wygenerowaliśmy je od zera. Poprawiliśmy jakość tekstur, poprawiliśmy jakość samych modeli, przystosowaliśmy do nowszych rozwiązań animacyjnych same modele. No i oczywiście oskryptowaliśmy bardzo dużo narzędzi, które pomogły nam zbudować te wszystkie tłumy i zarządzanie tymi tłumami. Jest to przygotowanie automatyzacji do symulacji tkanin. Dawało nam to możliwość, by w bardzo szybki sposób po poprawkach przeliczyć ujęcie 60 górali, którzy podnoszą ręce, rękawy z butelkami ulegają kolizjom. Opieramy o nasz wypracowany pipeline i nasze narzędzia, które pomagają nam realizować tego typu projekty w wysokim tempie. 6 razy szybciej jesteśmy w stanie to zrobić, odejmując oczywiście czynnik ludzki polegający na klikaniu i zaznaczaniu rzeczy. Setup takich ubrań jest dobrze przygotowany oraz animacja nie posiada błędów na zasadzie intersekcji pomiędzy na przykład łokciem a miednicą danej postaci. To skrypt jest w stanie sam sobie radzić. Posiadamy oczywiście też farmę renderującą, która jest dostosowana do tego typu projektów. Bardzo silne jednostki obliczeniowe w bardzo dużej ilości. Nieodzowne narzędzia do wygenerowania projektu na czas w bardzo wysokiej jakości, której klient oczekuje. Z racji złożoności ujęć, scen, w których mieliśmy dużo postaci, no, pracy było sporo, a czasu nie tak wiele. Bardzo lubię wszystkie sceny, w których występuje sam Harnaś. On ma taką fajną twarz, wykreowaną, bardzo fajną, plastyczną. Najbardziej mi się spodobały wszystkie ujęcia górskie. One były takie, nazwałbym je samograjkami. Orkiestra sobie gra i jest taki jeden fajny pan, który tam, ja się śmieję, że on już tak lekko po harnasiu, bo nie trafia w nuty. Tak, lubię tą sekwencję w ogóle i uważam, że w ogóle bardzo fajnie wyszła. Praca chyba z ludźmi. Praca z ludźmi przy projekcie, dlatego że my jesteśmy dosyć skranym teamem, znamy się już od dłuższego czasu. Bardzo lubię ekipę tutaj. To są sami fajni ludzie i myślę, że wszyscy, którzy tutaj trafili, nie są z przypadku. Z Deep Blue pracowałem się bardzo dobrze, jakby głównie ze względu na to, że większość ludzi, którzy pracowali przy projekcie, znam i z nimi pracowałem już kiedyś lub widziałem ich pracę, w związku z tym miałem jakby ogromne zaufanie do tego, że produkt finalny będzie bardzo dobry. 6 tygodni, owszem, tak, to jest kawał dobrej roboty.